Cześć, jestem Kuba i pierwszą powieść napisałem w wieku 6 lat. Była o pluszakach, superbohaterach i na szczęście czytała ją tylko moja mama i nie pamiętam jej tytułu. Jestem szczęśliwym mężem już prawie rok i dumnym ojcem 6 grubych, śmierdzących szczurów. Więc to jest Pchełek, Pedro, Dziadek, Parówek, Małami i Grzesiek. Oraz 3 grubych świń morskich, czyli T-Rexa, Harrisona i Leosza. Mieszkam w Szczecinie, odkąd pamiętam, a teraz jestem tutaj w Mińsku i spełniam moje bardzo stare marzenie. To jest prowadzę warsztaty filmowe, a właściwie zaczynam prowadzić moje warsztaty filmowe. Ale przede wszystkim kręcę filmy. Zacząłem, kiedy miałem 16 lat, czyli prawie dekadę temu. Zacząłem z moim najlepszym kumplem z gimnazjum, Michałem, i jego najlepszym kumplem. Kiedy zaczynałem, to moi rówieśnicy śmiali się z moich filmów i ogólnie byłem śmieszny, bo byłem dziwny i niepasujący do niczego wokół mnie. Teraz, kiedy spotykam kogoś z moich szkolnych rówieśników, pierwsi podają mi rękę i pytają, kiedy następny film. Na dobrą sprawę nie zacząłbym mojego kręcenia filmów, gdyby nie kieszonkowe od mojej mamy, które dostałem regularnie wtedy przez pewien czas w dniu wypłaty. Pędziłem do Empika w centrum i polowałem na filmy na DVD z fajnymi okładkami. I tak jakoś się złożyło, że trafiłem na 2, a później i 3 najważniejsze filmy mojego życia. Filmy, bez których na pewno nie zacząłbym biegać po dworze z kamerką. Miłość Michaela Haneke'ego Mistrza, Paula Thomasa Andersona i Synekdoche, Nowy Jork, Charlie'ego Kaufmana. Nie będę dużo mówił o tych filmach, poza tym, że bardzo je polecam. Zaczęliśmy kręcić we 2-3, bo najlepszy kumpel mojego najlepszego kumpla jedynie występował, ale to szybko się rozrosło i w efekcie końcowym w naszej grupie filmowej, Filmotwór Niezależny, przygnęło się ponad 50 osób. To jest dużo osób. Można by zagrać koncert dla takiej grupy osób. Zrobiliśmy przez 5 lat prawie 30 filmów. Przyszło życie z dorosłością i filmotwór się skończył. Nie za dużo wokół tego się stało. Nasz jeden film przypadkowo ma na liczniku 25 000 wyświetleń i to tyle. Było kilka recenzji w internecie i tyle. Festiwale filmowe też nie za bardzo nas chciały, bo kręciliśmy wszystko rodzinną kamerką Michała, która była stworzona raczej do nagrywania chrztów niż artystycznych filmów. Na tym wszystkim to mogłoby się skończyć, ale nie wytrzymałem, bo prawda jest taka, że aby funkcjonować, muszę coś tworzyć. Zatem stworzyłem moje dwujęzyczne, solowe przedsięwzięcie artystyczne pod nazwą Poruszony Umysł. I tu jest taka gra słowna, że wychodzi róż umysł z tych dużych liter. Potem, dzięki temu, że uwierzyła we mnie taka mała, nieznana firma Xiaomi, odkryłem, że mogę, a nawet całkiem dobrze mi idzie, nagrywać filmy telefonami komórkowymi, smartfonami. Takimi jak każdy nosi w kieszeni. Sam teraz mam w kieszeni, znaczy na statywie przede mną, bo teraz nagrywam to moje, żeby na YouTube wrzucić, smartfon, którym nagrywam moje nowe projekty. Niesamowita sprawa, serio. Kiedy miałem 16 lat i zaczynałem kręcić filmy, to było science fiction. Nie było mowy o kręceniu filmy telefonem. I potem wygrałem 13 nagród i wyróżnień za moje filmy, moje pisanie i moją fotografię. Razem z tym moim poruszonym umysłem na całym świecie. Moja miłość, czyli taki mój największy sukces do tej pory, była na 14 festiwalach i była wręcz podróż dookoła świata. Była w Polsce, w USA, w Kanadzie, w Niemczech, w Indiach, we Włoszech, w Turcji. Film nagrany telefonem komórkowym, wyjętym z kieszeni. Każdy z Was może wyjąć swój smartfon z kieszeni i nagrać film. W trakcie tych 4 dni mam zamiar pomóc najlepiej jak umiem, ominąć te wszystkie błędy, które ja popełniałem, odkąd zacząłem robić to w samym wieku 16 lat. Będziemy razem gadać i eksperymentować o jednej z najfajniejszych rzeczy, jakie można robić razem w wolnym czasie z przyjaciółmi w filmach. Napiszemy scenariusz, nagramy go, rozmontujemy, pokażemy przed publicznością. Pokażę Wam jeszcze dzisiaj mój najnowszy przedpremierowy film, który do tej pory można było zobaczyć tylko na 2 festiwalach na świecie. Nie mogę się doczekać, żeby Was wszystkich poznać i spędzić w ten sposób czas. Wakacyjny czas, a przecież kiedy chodzi się do szkoły, to jest to magiczny czas, tak, wakacje. Ale zanim to chciałem do Was chwilę pogadać, czy raczej poczytać słowa, które napisałem wcześniej, jednocześnie udając, że to tak naprawdę mówię. Bo jest kilka ważnych rzeczy, które mam do powiedzenia na temat tworzenia filmów.
na temat tworzenia, bycia kreatywnym. Nie miałem do tej pory zbytnio okazji, żeby te rzeczy powiedzieć, więc siedzi mi to na duszy, na ramieniu jak dusza, już całkiem długo. Obiecuję, że nie będę tego zbytnio przedłużał, bo każdy na pewno chce już zbierać się za filmowanie. Filmowanie, tworzenie filmów nauczyło mnie dużo, pomijając już nawet kwestie czysto techniczno-artystyczne w stylu, jakiego kadru użyć, tak? Jak ustawić tu oświetlenie, jak ciekawie zmontować scenę jedzenia jajka. Filmowanie nauczyło mnie dużo o byciu dobrym człowiekiem. Byciu dobrym. O byciu dobrym w byciu człowiekiem. Pierwsza rzecz, w moim indywidualnym przypadku arcyważna, zawsze kończ to, co zacząłeś. Zanim się zabrałem za filmy, prawie nigdy niczego nie kończyłem. Nieważne jak epickie, miałem plany na epicką trylogię, na genialny scenariusz, na turbo opowiadanie, na powieść. Maksymalne długości moich przebrnięć docierały na może 5, 10, 15 stron i tyle. Bo źle się przygotowywałem, bo natrafiałem na pierwszą trudność, bo musiałbym się zawrócić i poprawić coś wcześniej. Koszmar. Nie potrafiłem czegoś skończyć. Na 10 rzeczy kończyłem może 1/5. Jednej rzeczy. Ale kręcenie filmów różniło się od tego wszystkiego jedną fundamentalną rzeczą. Nie robiłem tego sam. A kiedy nie robi się czegoś samemu, to reszta osób, która w tym uczestniczy, czeka na efekty końcowe. A jeżeli to od Ciebie zależy efekt końcowy, to trzeba skończyć. Trzeba. Ciężko podsumować, jak bardzo pomogło mi nauczenie się kończenia raz rozpoczętych rzeczy. Pracuję obecnie nad powieścią, ultra trudną, science fiction, będzie tego z 1000 stron i pracuję nad nią już 3 lata. Czy ja sprzed kręcenia filmów uciągnąłbym tyle katuszy, tyle planowania, tyle poprawek? Przede wszystkim każdy projekt, za który się bierzesz, czegoś Cię uczy. A jeśli przerwiesz go w połowie, to nauczy Cię tylko połowę, albo i mniej. Dlatego dziękuję kręceniu filmów za to, że nauczyła mnie cierpliwości. Przydaje się bardzo nie tylko w kręceniu filmów. Po drugie, zawsze dziękuj za wszystko. To nie kosztuje, to nie boli. Im robię się starszy, tym bardziej to zauważam, patrząc wstecz. Robiliśmy ogromne projekty. Filmy, które kręciło się pół roku i montowało kolejny rok. Dojeżdżaliśmy do najróżniejszych miejsc, również poza miastem i krajem. Kołowaliśmy najdziwniejsze rekwizyty, wpadaliśmy do domów krewnych i znajomych, żeby zrobić z nich scenografię. Nawet jak komuś się coś płaci, to po prostu wypada również podziękować, ale kiedy ktoś poświęca tyle swojej energii, czasu i talentu, żeby pomóc Ci w osiągnięciu Twojego marzenia, za darmo. Jasne, jeśli komuś się czegoś takiego chce, to też mu sprawia frajdę, ale po prostu o tym przez chwilę pomyśl. Wymyśliłeś lub wymyśliłaś film, widzisz go tylko Ty w swojej głowie i wielka banda ludzi za nic, za Twój uśmiech mówi: okej, przekonałeś mnie, robimy to. Pomogę Ci jak tylko będę mógł. Dlatego za każdą najdrobniejszą, najmniejszą rzecz zawsze ładnie podziękuj. To naprawdę nic od Ciebie nie wymaga, ale dla każdej osoby, która stara się Ci pomóc i darzy Cię sympatią, robi ogromną różnicę. Dlatego dziękuję każdej osobie, która kiedykolwiek wyciągnęła do mnie pomocną dłoń, a były ich setki, uwierz mi. Do punktu, w którym ja obecnie jestem, nigdy nie dochodzi się samemu. Nie da się. Ale dzisiaj przede wszystkim dziękuję Tobie, Wam, za to, że zdecydowaliście się spróbować czegoś nowego, poświęcić swój wakacyjny, magiczny czas. Za to, że pozwalacie mi spełnić moje marzenie. I wreszcie nauka z kręcenia filmów trzecia i póki co ostatnia, na teraz. Na początku zabrzmi to dziwnie, ale mam nadzieję, że zaraz się wytłumaczę. Nie żyj, żeby tworzyć, tylko twórz, żeby żyć. To bardzo proste, najprostsza lekcja, jaką kręcenie filmów może nauczyć, ale mi zajęło bardzo długo, żeby to zrozumieć. Zawodowo przez ostatnie 4 lata zajmowałem się nauczaniem, więc ważne jest dla mnie, żeby uprościć moim uczniom tą drogę. Żeby nie musieli popełniać tych samych błędów, co ja, ale żeby poznali wszystkie triki, które ja umiem i osiągnęli więcej szybciej niż ja. I pewnie dużo sławnych ludzi sztuki będzie mówiło przeciwieństwo tego, co ja teraz mówię, co ja staram się powiedzieć, że żyją dla tworzenia sztuki, że bez tego ich życie nie ma sensu. Oczywiście, tak samo jak kucharz z powołania nie jest szczęśliwy, kiedy nie gotuje. Ale tak samo nie żyje się, żeby sprzątać, tylko sprząta się, żeby żyć. Wspominając swoje wszystkie filmy, które kiedykolwiek zrobiliśmy, nie mogę wyjść z podziwu. I to nie za to, jaki ja jestem ekstra, tylko za to wszystko, co mi się przytrafiło. Że dane było mi to przeżyć. Z filmami jest tak, że zwielokrotniają Twoje życie. Nie przeżywasz, będąc filmowcem, jednego życia, ale tyle, ile filmów stworzysz.
Z każdą historią, w którą wchodzisz całym swoim talentem i zaangażowaniem, wchodzisz w nowe życie. Będąc aktorem to jest całkiem dosłowne, ale będąc kimkolwiek w czasie kręcenia filmu, tak to po prostu wygląda. To wszystko to jest przygoda życia. Przygoda za przygodą. Nie da się tym znudzić, bo to nigdy nie jest to samo. I za to wszystko jestem tak potwornie, tak mocno wdzięczny. Wszystkim ludziom, którzy będąc przy mnie mi to umożliwili. Moim rodzicom, którzy zamiast powiedzieć mi idź zostań prawnikiem, powiedzieli mi i mi to powtarzali wielokrotnie. Idź, spełniaj swoje marzenia. Takiego długu wdzięczności nigdy się nie spłaci. To wszystko jest prawdą. Ale to też jest tylko jedna strona medalu. Moja żona, Ali, od ponad 3 lat zmaga się z depresją i zaburzeniem osobowości typu borderline i prawdopodobnie czymś jeszcze, ale jesteśmy w trakcie rediagnozy, mniejsza z tym. Większa z tym, że od ponad 3 lat leczy się, żeby przeżyć i w maju tego roku miała najgorszy kryzys kiedykolwiek w jej życiu. Praktycznie codziennie próbowała odebrać sobie życie i jedyne co mogłem zrobić to trwać przy niej i dokładać wszelkich starań, by pokrzyżować jej plany, by przetrwać ten sztok. Mało jest rzeczy, które mogą bardziej człowiekiem wstrząsnąć niż obserwowanie najważniejszej osoby w jego życiu na samym dnie. W czarnej dziurze bez ani iskry światła. I kiedy ten sztorm przetrwaliśmy, stosunkowo niedawno, było w czerwcu, wreszcie zrozumiałem. Wszystko stało się dla mnie jasne jak słońce. Jasne jak śnieg. Nie żyj, żeby tworzyć, ale twórz, żeby żyć. Tak samo jak nie żyje się, żeby jeść, tylko je się, żeby żyć. To okrutnie proste. Nieważne o jakiej pasji, o jakim hobby rozmawiamy, to zawsze jest jedynie suplement diety. To jest dodatek. Bardzo ważny, ale tylko dodatek, który sprawia, że wszystko lepiej smakuje. Bez niego to jakieś ziemniaki bez soli. Średnie. Ale są zawsze będą te rzeczy, które od razu, z samego startu będą stukrotnie ważniejsze niż jakikolwiek wypasiony gatunek soli. Jakakolwiek pasja. To oczywiście miłość. Centra naszego życia. Dla mnie to jest Ali i nasze dzieciaki, czyli szczurki. Wiem, że to dziwne, ale dziwne nie znaczy gorsze, tylko inne. Tylko to dziwne jest warte zachodu. Nakręć 1000 filmów więcej niż ja i wygraj 13 Oscarów i niech Michael Jackson stanie w grobu i ci je wręczy. Tu i tak nigdy tego nie przebije. Tylko tego, po prostu tego. Miłości w twoim życiu. Miłości mają różne twarze i różne odmiany, ale ich brak zawsze jest najbardziej bolesny. To pewnie bardzo nudne pytanie, szczególnie w erze internetu i internetowych dram, i nowych wynalazków, i nowych chorób, i nowych TikToków w tempie z ryjard na minutę. Po co żyjemy? Według mnie odpowiedź jest bardzo prosta. Rodzimy się, aby być szczęśliwi. Nie ma lepszego uczucia niż być szczęśliwym. Być szczęśliwym to definicja najlepszego uczucia. I ma ono różne odcienie, bo każdy jest różny, a zatem skoro na Ziemi jest jakieś tam 8 miliardów różnych ludzi, to tak samo jest jakieś tam 8 miliardów różnych rodzajów szczęścia. Każde indywidualne i każde niepowtarzalne. Więc, jeżeli mógłbym wybrać, żebyś zapamiętała, bądź zapamiętał tylko jedyną rzecz z całych tych cudownych 4 dni, które razem spędzimy, to byłoby właśnie to. Pamiętaj o szczęściu. Pamiętaj o swoim szczęściu i szczęściu innych. Nie da się dzielić czymś, jeśli się tego nie ma. Nie da się dzielić szczęściem, jeżeli się go nie ma. Kto wie, może twoim szczęściem okaże się kręcenie filmów i może to nasze spotkanie rozpali w twojej duszy płomień, który sprawi, że wszystko będzie lepiej smakować. A może nie. Nic złego. To nie są warsztaty bycia szczęśliwym, tylko robienia filmów. Telefonem komórkowym. Ale mogą być też warsztatami świetnie spędzonego czasu. Bo jak dla mnie, świetne spędzenie czasu to już bardzo solidny argument, żeby swój czas poświęcić. Jestem Kuba i pierwszy film nakręciłem w wieku 16 lat. Nie mogę się doczekać, aby pomóc Ci nakręcić swój. Dziękuję i bierzmy się zatem do roboty. To jestem ja w bagażniku w trakcie kręcenia jednego ujęcia.